Płyta ta jest dla mnie niesamowitym kultem. Kasetę z tym albumem kupiłem jeszcze w Carnegiu, w budzie pod halą mirowską, w której można było doświadczać ekstremalnej muzyki. Potem długo wsłuchiwałem się w te niepokojące dźwięki. A albumem tym jest Necrophobic The Nocturnal Silence. Necrophobic zostaje założony w 1989 roku przez perkusistę Joachima Stenera oraz gitarzystę Davida Parlanda, który również był znany jako założyciel innego wielkiego zespołu Dark Funeral pod pseudonimem Black Moon. Nazwa zespołu zostaje zaczerpnięta od kawałka Slayera z płyty Raining Blood. Parają się graniem szwedzkiego death metalu, jednak w jego takiej mroczniejszej odmianie. Debiut The Nocturnal Silence zostaje wydany w 1993 roku i właśnie o tej płycie chcę Wam trochę powiedzieć. The Nocturnal Silence jest wydawnictwem, które w bardzo umiejętny sposób połączyło death z black metalem. Słychać to na przykład w wokalach. Album owiewa genialna, mroczna, mistyczna atmosfera, pełna nihilistycznych, atonalnych pasaży wręcz thrashowych oraz wspaniałych melodii. Muzykę cechują zmiany tempa, różnorodność, wszystko jest fajnie wyważone. I co ciekawe, mało tutaj solówek, ale jeżeli one się pojawiają, są absolutnie świetne, melodyjne, pasujące do muzy. Gitarowe riffy niemal bez przerwy wygrywają tremola. Brzmią one ostro, surowo i szorstko. Dużo w tym melodii, ale jednak nie jest ona przesadzona. Nie jest również bardzo skomplikowana, ale również nie banalna. Na pewno z każdego dźwięku czuć zło i mrok. Brzmienie również wyróżnia pozbawienie perkusji blastów. Tutaj nacisk został położony na złowrogie riffy, które kreują tę mroczną atmosferę. To jest ewidentnie album gitarowy, czasami nawet dobiegnie naszych uszu jakaś gitarka akustyczna. Wokal Andreasa to prawdziwie głęboki krzyk potępieńca. Teksty opisują bluźnierstwo oraz zło, ale co zaskakujące, są to prawdziwie poetyckie liryki, napisane bardzo dobrze, a nie tandetnie jak na wielu płytach spod tego muzycznego znaku. Utwory są utrzymane w średnich tempach, brzmienie jest suche, ale klarowne. W sumie według mnie więcej na tej płycie jest blacku niż deathu. Jeżeli miałbym gdzieś położyć tę płytę, to położyłbym pomiędzy Dissection Storm of the Lights Bane, jeżeli chodzi o muzykę, a klimatem Samaria Ceremony of Opposites, ponieważ jest tutaj tyle mroku. Po nagraniu tego albumu Parland odszedł od zespołu, zakładając Dark Funerala, a jak wiecie w 2013 popełnił samobójstwo w wieku 42 lat. Dalej Necrophobic grał muzykę jeszcze bardziej blackową, aczkolwiek nie było już to tak klimatyczne jak pierwszy album. Moja wersja płyty to zremasteryzowany album w 2022 roku przez Dana Svana w Unison Studio, a wydany przez Century Media. Także oni na szczęście też nie zapomnieli o tym świetnym wydawnictwie. Posłuchajmy teraz fragmentów tego niesłusznie według mnie zapomnianego już albumu. Płyta zaczyna się pięknym klawiszowym intro, jakbyśmy schodzili po schodach w głąb piekła i nagle następuje riff gitarowy, który zaczyna 45-minutowe misterium. Before the Dawn to ewidentny hit Necrophobika. Transowe gitary, niesamowity refren, melodeklamacje. To wszystko składa się na kod muzyczny, który usłyszysz i będziesz go pamiętał na całe życie. W The Ancient Gate jest spokojny motyw z gitarą akustyczną, który na chwilę uspokaja jęk potępionych dusz. Na albumie jest również kilka takich wspaniałych melodyjnych solówek, które przedstawiają nieszablonowe pomysły Parlanda. Tradycyjnie spójrzmy na okładkę oraz wkładkę. Na okładce na czarnym tle widnieje nekrogram, który sprawia wrażenie iluzji optycznej złożonej z gry kolorów czerwonego, białego i fioletowego. Po lewej na górze logo Necrophobic w kolorze czerwonym, na dole gotycką czcionką tytułu albumu. Wkładka jest w kolorystyce czarno-białej, na pierwszej rozkładówce po lewej tytuły utworów i twórcy albumu, po prawej teksty. Kolejna rozkładówka to dalsze teksty,
a dalej na kolejnych 2 rozkładówkach zdjęcia członków zespołu. Na następnych rozkładówkach to teksty, a po prawej podziękowania, info, gdzie nagrano album i tym podobne. Oraz info, że album jest dedykowany siłom zła i ciemności. Wkładkę zamyka kolorowe zdjęcie zespołu na tle bramy do cmentarza, zaś na płycie CD nadrukowany jest nekrogram z okładki. Na stronie zamykającej pudełko jest zdjęcie chłopaków na tle cmentarza w kolorystyce czarno-białej, pod zdjęciem tytuły utworów oraz informacje, gdzie płyta została nagrana i kto był producentem. A po 2 stronach tychże informacji są 2 odwrócone krzyże na szaro. Album ten wypełniony jest mrokiem, złem i nienawiścią, ale również wszechogarniającym klimatem. Na pewno jest to jedno z największych dzieł szwedzkiej sceny metalowej, od którego aż zionie piekłem i mrokiem. Postawię go obok największych dzieł tego gatunku. A teraz zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!